4 wyspy, 4 zupełnie różne światy. Od najwyższego wulkanu Hiszpanii, przez zielone wąwozy i pionowe klify, aż po pustynne krajobrazy i plaże, które wyglądają jak z innej planety. Wyspy Kanaryjskie to nie tylko słońce i kurorty, to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc w Europie pod względem przyrody. W tym filmie zabierzemy Was w podróż po największych cudach natury Teneryfy, Gran Canarii, Fuerteventury i Lanzarote. Pokażemy miejsca ukształtowane przez miliony lat erupcji wulkanicznych, wiatr z nad Sahary i potężny Atlantyk. Jeśli więc chcesz zobaczyć prawdziwe oblicze Wysp Kanaryjskich, poznać ich najbardziej spektakularne krajobrazy i zrozumieć, dlaczego te wyspy są tak wyjątkowe, zostań z nami do końca. Zaczynamy podróż po cudach natury archipelagu Wiecznej Wiosny. Cuda natury zaczniemy omawiać od Teneryfy, czyli największej i najbardziej zróżnicowanej wyspy archipelagu. To właśnie tutaj krajobrazy zmieniają się najszybciej. Od suchych wulkanicznych pustkowi, przez zielone lasy północy, aż po strome klify opadające prosto do oceanu. Teneryfa jest wyspą wulkanów, kontrastów i ekstremów z najwyższym szczytem Hiszpanii w samym jej centrum. Teide to serce Teneryfy i jeden z najbardziej imponujących wulkanów świata. Ma 3718 metrów wysokości, ale jego prawdziwa skala robi wrażenie dopiero wtedy, gdy uświadomimy sobie, że wyrasta z dna oceanu. Od podstawy ma ponad 7 km. Obok Teide znajduje się Pico Viejo, starszy i szerszy wulkan z potężnym kraterem o średnicy blisko 800 metrów. Ostatnia erupcja Pico Viejo miała miejsce w 1798 roku i trwała ponad 3 miesiące. Dziś oba wulkany tworzą krajobraz niemal pozbawiony roślinności, pełen zastygłej lawy, pumeksu i stożków wulkanicznych. To jedno z najlepszych miejsc w Europie, by zobaczyć, jak wyglądała Ziemia w czasach intensywnej aktywności wulkanicznej. Park Narodowy Teide to ogromna kaldera Las Cañadas, jedna z największych struktur wulkanicznych na świecie. Rozciąga się na wysokości ponad 2000 metrów nad poziomem morza i przypomina naturalny amfiteatr otaczający wulkan Teide. Krajobraz jest surowy i zmienia się co kilka kilometrów. Od czerwonych skał wulkanicznych, przez czarne pola lawy, po jasne formacje skalne wyrzeźbione przez wiatr. Dzięki czystemu powietrzu i braku zanieczyszczenia światłem, park uznawany jest za jedno z najlepszych miejsc do obserwacji nocnego nieba w Europie. W ciągu dnia zachwyca formami terenu, a nocą zamienia się w naturalne planetarium. Los Gigantes to monumentalne klify na zachodnim wybrzeżu Teneryfy, których pionowe ściany sięgają nawet 600 metrów wysokości. Nazwa nie jest przypadkowa. Z poziomu oceanu wyglądają jak gigantyczna kamienna forteca wyrastająca prosto z wody. Klify powstały w wyniku potężnych procesów wulkanicznych i erozji, a ich ściany przez większą część dnia pozostają w cieniu. Najlepszy widok na Los Gigantes rozciąga się z łodzi, kiedy można zobaczyć pełną skalę tego miejsca. Równie dobrym miejscem do ich podziwiania jest miasteczko Los Gigantes, położone u ich podnóża. To także jeden z najlepszych rejonów na Teneryfie do obserwacji delfinów i wielorybów, które przez cały rok żerują w głębokich wodach u podnóża klifów. Masyw Anaga to zupełnie inne oblicze Teneryfy. To jeden z najstarszych fragmentów wyspy, który przetrwał miliony lat erozji i zmian klimatu. Rosną tu lasy wawrzynowe, przypominające krajobrazy z epoki trzeciorzędu, kiedy podobna roślinność porastała dużą część Europy. Dzięki wilgoci z nad Atlantyku, wąwozy Anagi niemal przez cały rok spowite są mgłą. Ścieżki prowadzą przez gęstą zieleń, porośnięte mchem drzewa i strome zbocza opadające w kierunku oceanu. To jeden z najbardziej dzikich i naturalnych regionów wyspy, zupełnie odmienny od suchych, południowych krajobrazów. Maska to niewielka osada ukryta wśród stromych gór masywu Teno.
Przez lata była niemal całkowicie odcięta od świata, a jedyną drogą prowadzącą do wioski były wąskie, kręte ścieżki. Największą atrakcją Maski jest wąwóz, który opada kilkaset metrów w dół, aż do oceanu. Trasa prowadzi przez skalne ściany, naturalne tarasy i miejsca, gdzie słońce dociera tylko na chwilę. Wąwóz powstał w wyniku erozji skał wulkanicznych i przez długi czas był jedną z najbardziej spektakularnych tras pieszych na wyspie. Dziś Maska nadal robi ogromne wrażenie swoją lokalizacją i skalą otaczającego ją krajobrazu. Północna Teneryfa to królestwo czarnych wulkanicznych plaż. Playa Boyullo i Playa Jardín powstały z rozdrobnionej lawy, która przez tysiące lat była formowana przez fale Atlantyku. Ciemny piasek silnie się nagrzewa, a kontrast z zielenią północnego wybrzeża i białą pianą fal tworzy wyjątkowy krajobraz. Playa Jardín została zaprojektowana z myślą o harmonii z naturą, otoczona ogrodami i palmami, ale nadal w pełni naturalna. Boyullo pozostaje bardziej dzika, a można się do niej dostać pieszo z Puerto de la Cruz lub samochodem pokonując wąską, krętą drogę. To miejsca, gdzie wyraźnie widać wulkaniczne pochodzenie wyspy. Piscinas Naturales El Caletón to naturalne baseny wulkaniczne powstałe z zastygłej lawy, która w 1706 roku spłynęła do oceanu podczas erupcji wulkanu Trevejo. Dawniej znajdował się tu jeden z najważniejszych portów Teneryfy, który został niemal całkowicie zniszczony przez lawę. Dziś to właśnie ta katastrofa stworzyła jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na północy wyspy. Atlantyk wdziera się tu między czarne skały, a naturalne progi lawowe tworzą spokojniejsze niecki, w których można się tu kąpać nawet przy silnych falach. Podczas przepływu baseny wypełniają się świeżą oceaniczną wodą, a przy odpływie wyraźnie widać strukturę skał. To miejsce doskonale pokazuje, jak destrukcyjna siła wulkanu z czasem zamieniła się w naturalną atrakcję krajobrazową. Po Teneryfie przenosimy się na Gran Canarie, wyspę o wyjątkowo zróżnicowanym krajobrazie. Na stosunkowo niewielkim obszarze spotykają się tu górskie masywy, głębokie wąwozy oraz rozległe, piaszczyste wybrzeża. To właśnie ta różnorodność sprawia, że Gran Canaria jest jedną z najbardziej kontrastowych wysp archipelagu. Roque Nublo to jedna z najbardziej rozpoznawalnych formacji skalnych Gran Canarii i symbol wnętrza wyspy. Ten wulkaniczny monolit wznosi się na wysokość 1813 metrów nad poziomem morza i jest pozostałością po dawnym wulkanie, którego większe skały zostały z czasem wypłukane przez erozję. Skała ma kilkadziesiąt metrów wysokości i dominuje nad całym otaczającym krajobrazem. Z okolic Roque Nublo rozciągają się rozległe widoki na centralną część wyspy, a przy dobrej pogodzie widoczny jest nawet Teide na Teneryfie. To miejsce, które doskonale pokazuje wulkaniczne pochodzenie Gran Canarii i jej górski charakter. Wydmy Maspalomas to jeden z najbardziej niezwykłych krajobrazów całego archipelagu. Złoty piasek tworzy tu falujące formy, które bezpośrednio stykają się z wodami Atlantyku. Ten obszar przypomina fragment Sahary przeniesiony na wyspę i jest objęty ochroną jako rezerwat przyrody. Wydmy nieustannie zmieniają kształt pod wpływem wiatru, tworząc za każdym razem inny krajobraz. To jedno z nielicznych miejsc w Europie, gdzie pustynia i ocean spotykają się niemal bez żadnej granicy. Dodatkowo, położone jest w największym kurorcie turystycznym wyspy, czyli Maspalomas, jest więc idealną bazą na nocleg przy cudzie natury. Barranco de las Vacas to niewielki, ale niezwykle efektowny wąwóz położony we wschodniej części Gran Canarii. Jego wąskie ściany zostały wyrzeźbione przez wodę w miękkiej skale wulkanicznej, tworząc naturalne fale, zakręty i warstwy o różnych odcieniach brązu i pomarańczu. Wąwóz przypomina miniaturową wersję słynnych kanionów z Ameryki Północnej. Przejście przez Barranco de las Vacas jest krótkie, ale bardzo intensywne wizualnie.
To jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na wyspie i doskonały przykład tego, jak erozja potrafi przekształcić skały w naturalne dzieła sztuki. Kaldera de Bandama to potężna kaldera wulkaniczna o średnicy około 1 km i głębokości sięgającej 200 metrów. Powstała w wyniku gwałtownej erupcji, która dosłownie rozerwała powierzchnię wyspy. Z krawędzi krateru rozciąga się widok na północno-wschodnią część Gran Canarii oraz ocean. Wnętrze kaldery porasta dziś roślinność, która wykorzystuje żyzną wulkaniczną glebę. Można zejść na dno krateru i z bliska zobaczyć warstwy skał odsłaniające historię erupcji. To jedno z najlepszych miejsc, by zrozumieć wulkaniczne procesy, które ukształtowały wyspę. Roque Bentayga to masywna formacja skalna położona w sercu Gran Canarii, która miała ogromne znaczenie dla rdzennych mieszkańców wyspy. Dla Guanczów była to góra święta i punkt obserwacyjny. Skała wznosi się na wysokość około 1400 metrów nad poziomem morza i dominuje nad otaczającą ją kalderą. Z jej zboczy rozciągają się widoki na tarasowe doliny, wąwozy i inne wulkaniczne formacje centralnej części wyspy. Roque Bentayga łączy w sobie dziką przyrodę i historię, pokazując Gran Canarię jako miejsce, gdzie krajobraz i kultura były ze sobą nierozerwalnie związane. W sercu Gran Canarii, na południowy wschód od Santa Lucia de Tirajana, rozciąga się głęboki wąwóz Barranco de Tirajana, który najlepiej widać z Mirador El Gurriete. To miejsce, gdzie skały opadają niemal pionowo w dół i gdzie kontrast między suchym pustynnym grzbietem a zielenią palm w dnie wąwozu robi ogromne wrażenie. Panorama z punktu widokowego ukazuje skalne ściany, które wieki erozji wyrzeźbiły w lawie i tufie. Ten wąwóz to też świadek historii wyspy. W jego zboczach można dostrzec pozostałości starożytnych terenów osadniczych i naturalne tarasy, które pomagały ludziom przetrwać w trudnym górskim terenie. Naszym zdaniem można go nazwać Wielkim Kanionem Gran Canarii. Los Azulejos de Veneguera to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na Gran Canarii, często nazywane tęczowymi skałami. Charakterystyczne warstwowe formacje skalne zachwycają intensywnymi odcieniami zieleni, czerwieni, żółci i błękitu, które powstały w wyniku milionów lat procesów wulkanicznych i geologicznych. Te kolory to efekt obecności różnych minerałów, głównie tlenków żelaza i miedzi, które układają się w wielobarwne warstwy widoczne gołym okiem. Los Azulejos to idealny przykład geologicznej różnorodności Gran Canarii i punkt, który pokazuje, jak niezwykłe i zaskakujące potrafią być krajobrazy tej wyspy. Po kontrastowych krajobrazach Teneryfy i Gran Canarii przenosimy się na Fuerteventurę, wyspę wiatru, słońca i niemal pustynnych przestrzeni. To miejsce, gdzie krajobraz w dużej części przypomina saharyjskie pustkowia, a ocean spotyka się z rozległymi plażami, które ciągną się bez końca. Tutaj natura dominuje w czystej, minimalistycznej formie. W północnej części wyspy znajdują się rozległe wydmy Corralejo, które rozciągają się na kilkanaście kilometrów. Złoty piasek, który pod wpływem wiatru układa się w falujące formy, kontrastuje z turkusowym Atlantykiem w tle. To jedno z najbardziej malowniczych miejsc na wyspie i doskonałe miejsce do spacerów, fotografii czy po prostu podziwiania natury w pełnej skali. Wydmy są częścią chronionego parku naturalnego, w którym flora i fauna przystosowały się do trudnych warunków, od wiatru po słoną mgiełkę morską. Widok na ocean i niekończące się piaski sprawia wrażenie, że jesteśmy na pustyni nad brzegiem morza. Calderón Hondo to jeden z najlepiej zachowanych kraterów wulkanicznych Fuerteventury. Wejście na jego krawędź pozwala zobaczyć imponującą głębokość wnętrza krateru oraz panoramę północnej części wyspy. Krater powstał w wyniku erupcji, której wiek szacuje się na tysiące lat, a jego forma jest niemal idealnym pierścieniem lawy i tufów. Spacer po krawędzi Calderón Hondo to wyjątkowe doświadczenie, bo można zobaczyć z bliska, jak wulkaniczne procesy ukształtowały krajobraz wyspy i docenić jego wyraźną geometrię. Playa de Cofete to dzika, niemal niekończąca się plaża na południowym wybrzeżu Fuerteventury.
Otoczona majestatycznymi górami Jandía jest praktycznie nietknięta przez człowieka i trudna do zdobycia drogą lądową, co potęguje wrażenie dzikości tego miejsca. Piaszczysta przestrzeń łączy się tu z potęgą Atlantyku, a widok na niekończący się brzeg i góry w tle zapiera dech w piersiach. Cofete to miejsce, gdzie wrażenie ogromu natury jest niemal namacalne. Każda fala, każdy wiatr i każdy kamień tworzą spektakularny krajobraz, który trudno znaleźć gdzie indziej na wyspie. Popcorn Beach to nietypowa plaża pokryta białymi porowatymi algami wapiennymi, które przypominają popcorn. Te niezwykłe formacje powstały w wyniku działania fal, wiatru i procesów chemicznych w słonej wodzie, tworząc efekt wizualny, którego nie spodziewamy się na typowej plaży. To jedno z najbardziej fotograficznych miejsc na Fuerteventurze i raj dla miłośników natury, którzy szukają wyjątkowych form i tekstur w krajobrazie. Arco de las Penitas to naturalny łuk skalny ukryty w górach, dostępny dzięki malowniczej trasie trekkingowej. Skała została wyrzeźbiona przez wiatr i erozję, tworząc imponującą, naturalną konstrukcję, którą fotografują zarówno turyści, jak i miejscowi miłośnicy przyrody. Spacer do łuku prowadzi przez skalne grzbiety, gdzie widać charakterystyczne dla wyspy wulkaniczne skały i pustynny krajobraz. Arco de las Penitas jest miejscem, które łączy w sobie spokój gór i poetyzm surowych form skalnych. Na południowym wschodzie Fuerteventury rozciągają się Las Playas de Sotavento, seria bajecznych plaż z płytkimi lagunami i turkusową wodą. Kształt plaż zmienia się w zależności od przypływu, tworząc niemal labirynt naturalnych basenów morskich. To jedno z najlepszych miejsc w Europie dla kitesurferów, ale też dla każdego, kto chce podziwiać spokojne, niemal rajskie wybrzeże. Rozległe, naturalne plaże i krystaliczna woda sprawiają, że Sotavento jest jedną z wizytówek Fuerteventury. Na zachodnim wybrzeżu Fuerteventury wznoszą się wysokie, niemal pionowe klify Achuy, które wyrastają wprost z Atlantyku. Te czarne, wulkaniczne skały powstały miliony lat temu i dziś tworzą dramatyczny krajobraz, w którym fale uderzają o strome zbocza z ogromną siłą. U podnóża klifów leży mała, stara wioska rybacka Achuy oraz naturalne jaskinie, w których można dostrzec ślady dawnych mieszkańców wyspy. Spacer wzdłuż klifów pozwala docenić potęgę oceanu i wulkaniczne pochodzenie wyspy, a kontrast między czarną lawą, białą pianą fal i turkusową wodą sprawia, że każdy kadr wygląda jak obraz. Klify Achuy to idealne miejsce, by pokazać Fuerteventurę od jej najbardziej dzikiej, naturalnej strony. Na północ od Fuerteventury znajduje się Isla de Lobos, niewielka, surowa wysepka o wulkanicznym charakterze, będąca rezerwatem przyrody. Jej skaliste wybrzeża i kilka kamienistych plaż tworzą krajobraz typowy dla Fuerteventury. Suchy, wietrzny, niemal nietknięty przez człowieka. Wokół wyspy znajdują się laguny idealne do snorklingu, a przejście piesze po wyspie pozwala podziwiać kontrast między oceanem a skalistym terenem. Wstęp na wyspę jest limitowany i wymaga pozwolenia, a odwiedzający mogą tu dotrzeć promem z Corralejo lub wykupić całodniową wycieczkę, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość tego miejsca. Isla de Lobos to doskonały przykład dzikiej pierwotnej Fuerteventury, którą warto zobaczyć zarówno z wody, jak i z lądu. Na północny wschód od Fuerteventury leży Lanzarote, wyspa ognia i wulkanów, której krajobraz wydaje się niemal pozaziemski. To miejsce, gdzie erupcje z XVIII wieku ukształtowały niemal całkowicie wyspę, pozostawiając pustynne pola lawy, wulkaniczne kratery i surowe równiny. Przemierzając wyspę zobaczymy zarówno księżycowe pola lawy, jak i oazę zieleni, plaże o złotym piasku i wyjątkowe winnice, które udowodniają, że natura i człowiek mogą współistnieć w spektakularny sposób.
Park Narodowy Timanfaya to serce wulkanicznej Lanzarote i jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Wysp Kanaryjskich. Krajobraz przypomina powierzchnię Marsa. Czarne, zastygłe pola lawy, czerwone skały i niemal pozbawione roślinności równiny. Erupcje w XVIII wieku pokryły niemal połowę wyspy, a do dziś można tu zobaczyć geotermalne zjawiska. Wrząca woda wlewana w ziemię natychmiast paruje, a żar z wnętrza wulkanu ogrzewa powierzchnię. Spacer po wyznaczonych szlakach lub przejazd autokarem pozwala poczuć potęgę wulkanicznych procesów, które ukształtowały Lanzarote i nadały wyspie jej księżycowy charakter. Cameos del Agua to niezwykłe dzieło natury i sztuki w jednym. To tunel lawowy, który został przekształcony przez Cezara Manrique w podziemną przestrzeń z jeziorem i ogrodem. W wodach ukrytych w skałach żyją unikalne białe kraby, gatunek endemiczny, który nie występuje nigdzie indziej na świecie. Architektura Manrique harmonijnie łączy się tu z naturalną jaskinią, tworząc spektakularną kompozycję światła, wody i lawy. To miejsce pokazuje, że wulkaniczny krajobraz może stać się przestrzenią pełną życia i harmonii, zupełnie innej niż tradycyjne plaże czy wąwozy. Cueva de los Verdes to jeden z najdłuższych tuneli lawowych na świecie. Jaskinia powstała, gdy lawa z erupcji przepłynęła pod powierzchnią, a jej górna warstwa zastygła, tworząc długi naturalny tunel. Wewnątrz znajduje się niespodzianka. Zmieniające się światło i akustyka sprawiają, że przestrzeń wydaje się żyć własnym życiem. Jaskinia była też w przeszłości wykorzystywana przez mieszkańców wyspy jako schronienie przed piratami. Dziś każdy spacer Cueva de los Verdes to podróż w głąb wulkanicznej historii Lanzarote, gdzie natura i tajemnica łączą się w jedną spektakularną całość. Na zachodnim wybrzeżu Lanzarote znajduje się El Golfo, krater częściowo zatopiony w oceanie. W jego wnętrzu powstało intensywnie zielone jezioro zwane Charco de los Clicos, którego kolor wynika z obecności mikroorganizmów i minerałów. Zielone wody kontrastują z czarnym wulkanicznym brzegiem i błękitem oceanu, tworząc jedno z najbardziej rozpoznawalnych ujęć wyspy. Ten spektakularny efekt natury pokazuje, jak wulkan, woda i życie biologiczne potrafią razem stworzyć niezwykły krajobraz, który trudno znaleźć gdzie indziej. Lageria to unikalny krajobraz winnic Lanzarote. Winorośle są tu sadzone w dołkach wykopanych w czarnym popiele wulkanicznym, który chroni je przed wiatrem i zatrzymuje wilgoć. Efekt wizualny jest niezwykły. Ciemny popiół tworzy kontrast z zielenią winorośli i niebieskim niebem, a pola winnic układają się w geometryczne wzory. Lageria to jedyne w swoim rodzaju połączenie wulkanicznego krajobrazu z działalnością człowieka, który przystosował uprawy do trudnych warunków. To także centrum produkcji lokalnego wina Malvasia, charakterystycznego dla Lanzarote. Montaña Blanca to wulkaniczny stożek, który wznosi się na południowy zachód od Timanfaya. Jego charakterystyczny biały popiół nadaje górze nazwę i odróżnia ją od sąsiednich czarnych stożków. Wspinaczka na szczyt pozwala zobaczyć rozległe pola lawy oraz panoramę całego południowego krańca wyspy. Montaña Blanca to doskonały przykład wulkanicznego krajobrazu Lanzarote w miniaturze, surowego, kontrastowego i pełnego dramatyzmu, idealnego do fotografii i ujęć z drona. Na południowym wybrzeżu Lanzarote leży Playa del Papagayo, jedna z najpiękniejszych plaż wyspy. Złoty piasek, turkusowa woda i otaczające skały tworzą niemal rajski krajobraz. To miejsce spokojne, niemal dziewicze, w którym natura dominuje nad infrastrukturą turystyczną. Plaża Papagayo pokazuje łagodniejsze, przyjazne oblicze wulkanicznej wyspy w kontraście do parków i kraterów. Na północno-zachodnim wybrzeżu Lanzarote rozciągają się surowe klify i rozległa plaża Famara, jedno z najbardziej spektakularnych miejsc wyspy.
Strome skały opadają wprost do oceanu, a potężne fale Atlantyku nieustannie rozbijają się o ich podstawy. Plaża u podnóża klifów jest długa i piaszczysta, otoczona wulkanicznymi grzbietami, które nadają temu miejscu dzikiego charakteru. To idealny punkt, by pokazać siłę natury i kontrast między spokojnym wnętrzem wyspy, a potęgą oceanu. Famara to także raj dla miłośników sportów wodnych takich jak surfing, a jej panoramiczne widoki sprawiają, że każdy kadr wygląda jak pocztówka. Wyspy Kanaryjskie zachwycają potęgą natury i kontrastami, które trudno znaleźć w jakimkolwiek innym miejscu na świecie. Zapraszamy na nasze inne filmy o Wyspach Kanaryjskich, bo o każdej z pokazanych dziś wysp przygotowaliśmy osobne, dedykowane odcinki. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, przypominamy o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. Te niewielkie gesty bardzo pomagają w rozwoju kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!